lody włoskie. Tu obok. Nie czas to na lody włoskie. Czas na kolejną relację z targów MSPO. Ponownie stoisko grupy WB, ponownie dyrektor komunikacji grupy WB Remigiusz Wilk i dzisiaj stoimy przed bezzałogowcem, o którym w czasie naszej ostatniej rozmowy o X-Frontier, tak, wspomniałeś o tym bezzałogowcu w czasie naszej rozmowy. No, trudno, żebym nie wspomniał o nowościach grupy WB, które po raz pierwszy pokazujemy na MSPO. To jest Warmate TL Tube Launch R Reconnaissance, albo Recon, jak to lubi krócej. Czyli jest to pierwsza wersja naszego systemu o składanych skrzydłach, który działa z wyrzutni rurowej, która trafi do uzbrojenia Wojska Polskiego. Oczywiście wcześniej Warmate'y były używane jako amunicja krążąca. To jest system, którego głównym zadaniem jest rozpoznanie, zwiad na rzecz artylerii. Konkretnie w tym przypadku na rzecz kompanijnych modułów ogniowych RAK, gdyż to jest system, który został zaprojektowany jako element wyposażenia artyleryjskiego wozu rozpoznawczego. To jest brakujący element, w sensie tego wozu, kompanijnych modułów ogniowych RAK, czyli to jest wóz rozpoznania, który wcześniej nie miały. Ponieważ dystanse, na którym operują, są troszkę za małe dla naszego Fly-Eye'a, to znaczy mogłoby to być. Do tego artylerzyści chcieliby, żeby on był zintegrowany z pojazdem i z niego startował. My oczywiście spełniamy życzenia naszych wieloletnich partnerów, rozwijając to z nimi. I ten system, w ogóle to będzie pierwszy pojazd AWR, który ma zintegrowany bezzałogowiec z pojazdem, w którym konsola operatorska jest w pojeździe, nie wyciągana na zewnątrz. Może być oczywiście wyciągnięta, ale głównie chodzi o to, żeby ona była wewnątrz, czyli bezpiecznie pod pancerzem. On jest wystrzeliwany naciśnięciem przycisku spod spodu, czyli nikt nie musi z tego pojazdu wychodzić. Pneumatycznie rozumiem. Pneumatycznie startuje sam. Wykonuje pewnego rodzaju manewr i już przejmujemy nad nim kontrolę. Ma możliwość operacji do około godziny. Dystans jest znacznie większy niż maksymalny zasięg strzału z moździerza samobieżnego RAK 120 mm, czyli w pełni dostarcza informacji artylerzystom, ląduje na spadochronie. To jest pierwszy z rodziny Warmate'ów startujących z wyrzutni wielorazowego użytku rurowej, który trafi do wyposażenia. Natomiast oczywiście można go integrować z innymi platformami. Tutaj stoimy przy platformie, którą pokazywaliśmy ostatni raz 15 lat temu, bo to jest nasz system Lewiatan. On tu stoi jako pewnego rodzaju demonstrator naszych możliwości i też takie potwierdzenie, że 15 lat temu już mogliśmy mieć tego rodzaju rozwiązania. Wyprzedziliśmy kolejny raz swój czas, ale miejmy nadzieję, że podobne pojazdy, albo nawet ten, jeżeli ktoś będzie nim zainteresowany, trafią w ręce naszych żołnierzy, a raczej pod ich joysticki czy systemy sterowania. W każdym razie tutaj mamy przykład takiego pojazdu zintegrowanego z 6-rurową wyrzutnią Warmate'ów. To mogą być Warmate TL bojowe z głowicą wymienną bojową o masie do 3 kg lub tak jak ta wersja rozpoznania. To jest kolejny przykład ochrony życia polskiego żołnierza, czyli odsuwania go od zagrożenia, umieszczania zamiast niego w miejscu ryzykownym platformy robotycznej, bezzałogowej, zdalnie sterowanej, w skrócie automatu albo robota. Mówiłeś, że on jest odzyskiwany przez lądowanie na spadochronie i ponowne użycie tego bezzałogowca sprowadza się do zapakowania nowego spadochronu, złożenia skrzydeł i wymiany baterii? Tak, to wszystko co robimy. Oczywiście na stanie AWR-a jest więcej, no one muszą się uzupełniać, czyli jak jeden ląduje, to drugi już może startować albo już je być w powietrzu. Także jakby możemy tworzyć misje w zasadzie w cyklu całodobowym, korzystając z tych nawet małych systemów. Spełniają oczekiwania sił zbrojnych. Aktualnie jest ostatni etap badań związanych z pojazdem i już potem on wejdzie normalnie do wyposażenia. Do wyposażenia. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, drogi Remigiuszu. To nie jest nasza ostatnia wizyta na stoisku grupy WB, bo jeszcze pokażemy Wam na koniec
drony uderzeniowe, ale to już w następnym wyjściu. Chcieliście Herona, to macie Herona. Obok nie jest pan Waldemar Janiak z Huty Stalowa Wola, człowiek, który o Heronie wie chyba wszystko i najwięcej w tym kraju. Prawdopodobnie tak. Taktyczny pojazd wielozadaniowy. Dobrze, to przybliżmy trochę naszym widzom taktyczny pojazd wielozadaniowy Heron. Heron. Nazwa też pochodzi od mądrego Greka, który miał do czynienia dużo z geometrią. Wóz powstał właściwie na zapotrzebowanie wojsk rakietowych i artylerii. Jest też rozwinięciem pojazdu 4x4 Warana. Dołożona jest jedna oś, pierwsza i trzecia oś skrętna. Promień skrętu wewnętrzny to jest 7 metrów. Mało który pojazd typu Wanik ma taki promień skrętu, a tu tak potężne auto może sobie swobodnie manewrować gdzieś tam w terenie lecistym, lecisto-jeziornym, etc. Pojazd posiada, jeśli chodzi o podwozie, wkładki Randflat, także nie stanowi problemu dla niego przebicie opony, czy w momencie, kiedy centralny system pompowania kół nie daje rady, może przejechać, wejść na przykład z zasadzki, w cudzysłowie wyjść, nie pozostawając, tak jak widzimy to na przykład pojazdy 4x4 rosyjskie, bardzo mocno się palące. Odchodzimy od wszelakich rozwiązań, elementów łatwopalnych, tak żeby też zapewnić bezpieczeństwo żołnierzom. Może być wykonany drugim, trzecim lub czwartym poziomie ochrony balistycznej, a nawet rozumiem, że więcej. opancerzenie jest modułowe. Opancerzenie jest modułowe w zależności od przeznaczenia i wymagań sił zbrojnych. W takim poziomie ochrony balistycznej możemy ten pojazd wykonać dla sił zbrojnych. Jaki jest napęd pojazdu? Na wszystkie koła w tej wersji jest silnik Tatry 400, dokładnie 8 koni mechanicznych. Docelowo chcielibyśmy, bo też to wynika z zapotrzebowania sił zbrojnych, aby był silnik chłodzony cieczą. Ten jest wiadomo chłodzony Tatra to powietrzem, wiadomo. jak to Tatra. Regulowany prześwit od 280 do 460 mm. Czyli zawieszenie jest hydropneumatyczne. Zawieszenie jest hydropneumatyczne, daje to też komfort jakiś jazdy żołnierzom. Może być zamontowany na dachu pojazdu zdalnie sterowany moduł uzbrojenia, tak jak mamy zamontowany na raku nowym, czy też na 4x4 Waranie, lub obrotnica założona z dowolnym uzbrojeniem, tym, które jest użytkowane i produkowane również w Polsce. Mam na myśli UKM-A 2762, czy WKMBM 127 lub nawet granatnik automatyczny MK19. Tak? Załogę pojazdu stanowi? Załogę pojazdu stanowi kierowca i dowódca, natomiast w wersji wozu dowodzenia dochodzi jeszcze 5 funkcyjnych. Włącznie ten pojazd akurat przeznaczony byłby na szczebel dywizjonu, batalionu. Dlaczego mówię batalionu? Pojazd brał udział już w maju na ćwiczeniu FEX, które odbywało się na poligonie w Nowej Dębie. Tam był skonfigurowany, uzgodniliśmy tę konfigurację z żołnierzami 18 Dywizji Zmechanizowanej. Skonfigurowany był do poziomu dowódcy batalionu. Dowódca batalionu dowodził z tego wozu na poligonie poprzez koordynatora wsparcia ogniowego, który z kolei był umiejscowiony w pojeździe 4x4. Obydwa pojazdy obsługiwane były przez żołnierzy po naprawdę krótkim szkoleniu. Intuicyjnie już żołnierze działali na tym sprzęcie. Wiem, że mamy też parę uwag jeszcze takich w zakresie chociażby ergonomii, bo to jest prototyp, pierwszy pojazd tego typu u nas przez firmę zrobiony. Do 10 żołnierzy może być na desancie przewożonym. Z tym, że tak jak powiedziałem, wersja dowódcza, dowodzenia, jest tam 5 plus kierowca i dowódca. Plus całe systemy i oczywiście o systemach nie ma co opowiadać, bo pewnie włożycie dokładnie to, co wojsko będzie chciało, żeby do środka włożyć. Jak najbardziej my chcemy w ogóle zunifikować to dodatkowe wyposażenie, które zapewnia to podstawowe bezpieczeństwo żołnierzom. Mam na myśli filtrowentylację, system OBRA, system przeciwpożarowy, oddzielnie wiadomo na przedział silnikowy i oddzielnie na
desant. On jest wyposażony w kamerę z przodu, tak? Tak? Jaka to jest kamera? To jest dzienna kamera. Na razie na początek założyliśmy tylko dzienną. Jest możliwość założenia podwójnej, czyli termowizja z kamerą dzienną CCD-R. Okay. Prędkość maksymalna? Wszystko zależy od opon, ale jeżeli weźmiemy najbardziej wytrzymałe opony, na przykład, nie chcę reklamować tu, taka jak jest, to jest prędkość 110 km na godzinę. Zasięg? Zasięg 650 km mas- na dwóch zbiornikach paliwa. Masa pojazdu w tej konfiguracji? Niecałe 21 ton, ale to wynika właśnie z poziomu ochrony balistycznej. Tu jest dość wysoki poziom. Rozumiem, że mówimy o ochronie balistycznej na ostrzał, ale też i Przeciwminowa przeciwminowej. również, tak. A i B. Dziękuję bardzo za przybliżenie nam w dużym skrócie pojazdu Heron. Mamy nadzieję, że stojąca tu obok rzecznik prasowa Huty, przepraszam, nie ma rzecznika, ale osoba odpowiedzialna za kontakty wszelkiego rodzaju zaprosi nas do Huty Stalowa Wola i będziemy mogli Heronowi przyjrzeć się nieco bliżej. Dziękuję serdecznie, Dziękuję. a my lecimy dalej. Works 11, czyli firma doskonale znana Wam z naszych filmów, a nam znana z tego, że współpracujemy z nią bardzo długo, bo jeszcze w poprzednich redakcjach. A jak Works 11 to ICC Ammo. Pamiętacie tę amunicję z naszego filmu z pokazu z Works 11 na poligonie w Zielonce, co strzelaliśmy z metra do blachy z AR-ki? To jest właśnie ta amunicja łamliwa. Amunicja łamliwa wykonywana głównie ze szpieków, przeznaczona do bezpiecznego strzelania na krótkim dystansie i w pomieszczeniach albo do celów, które grożą rykoszetem przy zastosowaniu normalnej amunicji. Klasycznie dla Works 11 śmigłowiec na ich stoisko MD500E, tylko tym razem na podwyższeniu. Klimat jest po prostu super. Świetnie to wygląda, fajnie można zrobić zdjęcia, zrobić filmy, obejrzeć sobie dokładnie tego śmiglaka. Niestety przez takie umieszczenie śmigłowca nie widać jego najfajniejszej cechy, czyli belki, na której jest podwieszone uzbrojenie. My żeśmy to Wam pokazywali rok albo 2 lata temu. To jest system mocowania wyposażenia, uzbrojenia składający się z belki, która przechodzi przez przedział pasażerski i do której można podwieszać różnego typu uzbrojenie. Tu macie wyrzutnie rakiet niekierowanych, obok macie karabin napędowy minigun, po drugiej stronie jest dokładnie taki sam zestaw uzbrojenia. To wszystko jest zamocowane do belki, a na belce w przedziale pasażerskim zamontowane są jeszcze dodatkowo skrzynie z amunicją. Tu moździerz Antos, czyli ten, który też doskonale znacie z naszych filmów i ten, z którego w Zielonce mieliśmy okazję strzelać amunicją treningową i bojową. Fajna dioramka, 2 żołnierzy, hełmy Ulbrichtsa oczywiście dystrybuowane przez firmę Works 11, no i część amunicji do Antosa, bo tej amunicji jest jednak troszeczkę więcej. Obok widzicie noszak do amunicji, do 10 granatów, moździerz Antos LR, czyli long range o podwyższonym zasięgu i miny przeciwpiechotne, kierunkowe, coś w stylu Claymora. Te kuleczki z przodu to nie jest tylko ozdóbka i wypełnienie miejsca. Tam w środku są stalowe kuleczki, które po wybuchu mogą zrobić duże kuku. Obok minigun, ten sam minigun, którego widzieliście na naszym filmie. O, tu nawet celownik jest włączony. Wow, panie, pokaż, może będzie widać ten. Tak, wyżej. O, widzicie? Jest włączony celownik. Z tego minigana w czasie jednego pokazu przez kilka godzin wyleciało 8000 sztuk amunicji. Widzieliście tego minigana w zwolnionym tempie, w normalnym tempie. No minigun, co tu dużo mówić. Idziemy dalej. Mało kto może wiedzieć, że partnerem firmy Works 11 jest firma Garmin. Czyli możecie sobie kupić GPS-y i bardzo popularne ostatnio inteligentne zegarki w różnym wydaniu kolorystycznym, funkcji, kształtu. O, Lotos właśnie ma. Ja mam bieda, to nie jest Garmin. Nie stać mnie na Garmina. Bardzo fajne zegarki, znam kilku użytkowników, wszyscy sobie je naprawdę chwalą. Zresztą Lotos jest najlepszym przykładem. Karabiny Dillon.
Karabin Dillon widzieliście również na naszym filmie, strzelaliśmy z tej 50 na poligonie w Zielonce, co prawda tylko na 100 metrów, bo takie mieliśmy warunki, ale być może niedługo uda się strzelić także na dłuższy dystans. Jak Lotos skończy Dillona, to przejdziemy dalej i zobaczycie tutaj ofertę amunicji Winchester Ammunition. My tej amunicji używamy w wersji cywilnej 223, a tutaj zobaczcie, pełen przekrój, dziewiątki, 7,62 × 39, kałach, pełny przekrój 50. Dalej znowu mamy kałacha i znowu pełen przekrój amunicji poniżej 5,56 × 45, czyli M193, M855, M856 Tracer, czyli ze smogaczem, zabrakło mi słowa, M856 ze smogaczem ślepy, amunicja 7,62 × 51 NATO też w kilku rodzajach. Doskonale znane Wam już również, m.in. z naszych filmów, ale i dostępne w sprzedaży karabinki AR-15 Made by Hans. Hansa nie trzeba przedstawiać, były żołnierz gromu, specjalista od broni strzeleckiej, od broni w ogóle tak naprawdę. I karabinki, które są w ofercie URX-11. Tu jest nowość. Tu jest nowość, przepraszam. Thermotechnics, czyli bardzo ciekawe przyrządy do widzenia w nocy. Dlaczego nie mówię noktowizor? Dlatego, że to jest technologia Fusion, czyli połączenie noktowizji z termowizją. Tu na dole macie to zrobione na noktowizorze, do którego podpięte są tak zwane clip-on, czyli przystawki termowizyjne, które zbierają, tu jest obiektyw tej przystawki, a okular jest tu. Tam jest wyświetlany obraz, który jest przetwarzany przez to urządzenie w środku. To można oczywiście odpiąć, wtedy macie normalny noktowizor, a tu macie Fusion, czyli widzicie połączenie obrazów. Widzicie obraz noktowizyjny i na to nałożony obraz termalny, a tu macie dwa w jednym, czyli noktowizor z termowizorem i ten Fusion jest realizowany po prostu od razu w tym urządzeniu. Oczywiście możecie sobie wybrać, jaki typ obrazu chcecie i z takiego korzystać. Madus 50 Browning, co prawda ten jest od US Ordnance. Lotos się opiera o granatnik automatyczny Mark 19. Tu mamy M240, z tego byśmy postrzelali, co? Trzeba będzie pogadać, jak będą strzelać, żeby nas zaprosili. Z 240 jeszcze nie strzelałem. No i tu mamy oferty firm NST, Explozja i Zweta Ammunition, czyli różnego rodzaju granaty. Bardzo fajny granat odłamkowy, granaty dymne, granaty hukowe. Tu są ładunki do cięcia, miny, które już Wam pokazywaliśmy wcześniej, ląty, ładunki wybuchowe, gazy obezwładniające, flashbangi. Tu mamy znowu amunicję, o Jezu, to jest chyba 20 z ZVI. Pierwszy widzę. No ale amunicja 20 różnych rodzajów, doskonale znane Wam, też z naszych filmów. Granaty RPG, granatniki RPG 75 w różnych wersjach, one są niezwykłe, przeciwpancerne i termobaryczne, i odłamkowo burzące. To się nazywa Castior chyba, GP25. Granatnik podwieszany do karabinków kałasznikowa, no i RPG-7 z różnymi rodzajami amunicji. Z takiego granatnika miałem okazję strzelać na poligonie w Zielonce. Oczywiście granatniki Milko, z nich też strzelaliśmy. Hełmy Ulbrichtsa, czyli hełmy kuloodporne znajdujące się w ofercie firmy URX-11, o których też Wam opowiadałem. A w zeszłym roku furorę podobno zrobił fragment z Jagą, przepraszam. Furorę zrobił fragment z Jagą, jestem już zmęczony. Jak pokazywaliśmy te pałki metalowe. No i to zasadniczo tyle z oferty firmy URX-11. To jest na sucho, a ten ich sprzęt najlepiej wygląda po prostu, kiedy się go używa. Ten śmigłowiec też już widzieliśmy w locie na pokazie w Zielonce.
Militaria.pl, a Militaria.pl na ogół kojarzy się z Olightem, ale od niedawna już nie tylko, dlatego że też mają drugą firmę z lightem, Streamlight. I pokazali kilka latarek, tu pokazali taką ogromną czołówkę, moc 2000 lumenów, zasilanie z akumulatora takiego dosyć potężnego. Będę się posiłkował tym, co piszą z tyłu. Norma wodoodporności IP64, masa niecałe 300 gramów, 297 dokładniej, wykonana z aluminium, wszystkie funkcje obsługiwane jedną ręką, czyli taka potężna, no 300 gramów to już jest dosyć dużo. Potężna czołówka dla ludzi, którzy potrzebują mocnego strumienia światła przy pracy i potrzebują wolnych rąk, ale nie to jest najfajniejsze. Najfajniejsze jest to. To jest latarka Sidewinder Stock, tak? Czyli latarka, nie wiem, czy to można otworzyć. Można. Czyli mamy tutaj do czynienia z latareczką montowaną na hełmie, na oporządzeniu, taką już stricte taktyczną. Latarka jest obsługiwana za pomocą pokrętła, którym wybieramy funkcjonalność latarki i przycisku, którym ją włączamy albo wyłączamy. Co jest ciekawe, zobaczcie, nie bez powodu. To jest latarka tak zwana dual fuel, czyli latarka, którą można zasilać dwoma różnymi źródłami prądu. Możecie zastosować albo zwykłą bateryjkę AA, albo baterię CR123A, a wszystko dzięki temu, że w komorze baterii zastosowano taki sprytny dystans na sprężynce, który po prostu dopasowuje wnętrze przedziału baterii do baterii, którą stosujecie. Ja tę latarkę widziałem pierwszy raz chyba ze 2 lata temu na targach IWA. Bardzo mi się spodobała z uwagi na bardzo jasną, klarowną obsługę. Ustawiacie pokrętło, nie musicie nic przeklikiwać, wiecie w jakim trybie to działa. Tryb IR jest dodatkowo zaznaczony takim wypustkiem, żeby było łatwo to wyczuć nawet w rękawiczce i wiecie wtedy, że latarka świeci w trybie IR. Bardzo fajowa latareczka. Może nam taką wyślą, to zrobimy o niej dłuższy film. No na razie taki krótki przelot z targów ze stoiska Militaria.pl. I klasycznie. Zrób tak, żeby wyglądało jak mój. Słuchajcie, opieram się o Leoparda 2.4, ale w wersji pompowanej, dmuchanej. Makieta, decoy, przynęta. Czyli coś, co ma mylić przeciwnika, tak? Mamy tutaj pneumatyczną makietę czołgu Leopard 2A4. Swojego rodzaju dmuchany zamek. Twoja córka powinna coś o tym wiedzieć, tak? Może w ogródku byś postawił. Dałbyś radę, dlatego że balon, który tu widzicie, sam czołg pompowany, ma masę około 42-43 kg, więc jest stosunkowo lekki. Oczywiście nie liczymy pompy, która cały czas tłoczy powietrze. Ona musi pracować, bo ta makieta wymaga stałego zasilania. Lufa to jest też taki myk. Ciekawy dosyć, że lufa nie do końca jest pompowana, bo w środku znajduje się aluminiowa rura, która ją po prostu usztywnia. I ten patyk, tak, ta rureczka tutaj, ten stelażyk, który po prostu utrzymuje ją, że nie opada. Dodatkowo, jak widzicie, makieta jest obciążona workami z piaskiem, które są mocowane w specjalnych punktach, na specjalnych gumowych uchwytach, żeby to wszystko stało stabilnie, żeby nie odleciało. I teraz tak, makieta oczywiście działa wizualnie, tak? Czyli po prostu z pewnej odległości widzicie coś, co przypomina czołg i może być tym czołgiem, ale ma też sygnaturę radarową odpowiadającą czołgowi Leopard 2A4 i sygnaturę termiczną w miejscu, w którym czołg wytwarza najwięcej ciepła. Nie powiedzieli mi, co to jest, nie powiedzieli mi, jak to działa, bo to jest tajemnica firmy, no ale musimy uwierzyć na słowo, że coś takiego jest, tak? To w Polsce dystrybuuje firma Mildat, a produkcja jest, jak widzicie, z południa, Czesi.
Tak, Lotos. Może byś pomyślał, żeby córce kupić dmuchany czołg do ogrodu. Ja nie mam ogrodu.